Dzień dobry. Nie było nas kilka dni na siedlisku, a teraz powoli wracamy. Powoli, bo na razie jestem ja, a Marta dojedzie pewnie w weekend z psami i z kotem. Także na razie jestem sam. I co? I będę się bawił dalej z tym basenem. Mam nadzieję, że mi to jakoś szybciej pójdzie. Dostawię tu sobie stół. Wezmę tą piłę, taką mam pilarkę stołową. Ona powinna sięgnąć te 10 cm, czyli miałbym cięcie za jednym razem. No to co? Działam. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja nie pracuję przy domu. Czy to nie jest pilniejsze niż staw kąpielowy? Owszem, jest pilniejsze, tylko są dwa powody, dla których to robię. Jeden już, o którym wam mówiłem, że chcę to zrobić teraz, bo jak zrobi się chłodniej i przyjdą deszcze, to będę miał wtedy duży problem, żeby to wykończyć, żeby ten basen wykończyć. A druga rzecz to jest po prostu kwestia temperatury i słońca. Bo przede wszystkim chcę dokończyć tą ścianę i ten front, a to, co mi zostanie, pójdzie tam od tyłu, tam i tak będzie też taras, więc tamta część nie będzie taka widoczna, także najlepszy materiał, najlepsze kamienie chcę wykorzystać w pierwszej kolejności tu. No i tu jest ten problem, że niestety od godziny 10 mniej więcej zaczyna tu świecić słońce i tak sobie świeci, aż przejdzie tu za tą gruszę, a to zazwyczaj jest już godzina 16. Teraz akurat słońce jest za chmurami, no ale zanim ono przejdzie za to, to będzie już po 16. Także to jest ten główny powód. Czekam na taki moment, żeby się wreszcie trochę ochłodziło. Bo słońce mi nie będzie tak bardzo przeszkadzało, jak będzie 20 stopni, a nie jak jest 28 i słońce. Masakra. Także stąd ta przerwa. Nie na styk. Brakuje milimetra. Dobra, to mam tą pierwszą, drugą warstwę
zrobioną. To tak, z tymi belkami teraz wracam na warsztat. Muszę zaszlifować tą wewnętrzną płaszczyznę, a potem je tutaj z powrotem ułożę, już przykręcę. Wymiary mam, także następne warstwy już będę robił jakoś bardziej też taśmowo. O, tak to nazwę. Pod ostatnim filmem było bardzo dużo pytań, co to za sprzęt, co to za struk. Ja podam Wam w opisie do filmu również model. To jest Metabo LF724S. To jest taki struk, frezarka, w zasadzie przybrudzona, bo ją intensywnie używam. Ją się stosuje do zdzierania powłok lakierniczych. Ja ją kupiłem kiedyś, bo miałem rozebraną podłogę, dużo desek polakierowanych taką grubą warstwą olejną i nie bardzo miałem jak to zedrzeć. Nie chciałem się bawić w te takie środki jakieś chemiczne, które to rozpuszczają, a takie zdzieranie ręczne i podgrzewanie też to nie szło za szybko. Natomiast ten struk no po prostu działa rewelacyjnie. Także on super zrywał ten lakier. Miałem w miarę równą deskę, którą potem sobie już rzucałem na heblarkę i w ten sposób odzyskałem sporo desek. Przy okazji się zorientowałem, że to również całkiem fajnie równa drzewo, no, szczególnie jak nie mamy jakiejś takiej potrzeby, żeby ono było super idealne. Także no, narzędzie nie jest tanie, od razu mówię. Ja tutaj go też nie reklamuję. Mówię dlatego, że o to pytaliście, więc chcę Wam wyjaśnić. Do takiego zdzierania drewna jak ja jest jeden minus takiego urządzenia. Naprawdę trzeba bardzo uważać szlifując, bo lekkie złe naciśnięcie spowoduje, że nam się momentalnie zrobi dół. Także jak ktoś miałby szlifować coś, czego na gotowo, to tym na pewno tego nie zrobi. Co więcej, jeżeli będzie nieuważnie, to zniszczy sobie deskę. To tyle. Ja działam dalej. Te łożyska w tych frezach trzeba smarować, bo one się potrafią szybko zapiec i urwać. Tego na razie nie przykręcam, bo tu będę musiał jeszcze te stopnie sobie rozplanować, jak je zrobić. To będę te belki jeszcze wyjmował. Dobra, skręcone. Słońce.
No dobra, na dzisiaj wystarczy. No tak pewnie jestem prawie już w połowie. Ale teraz już będzie szło szybciej. Zawsze tak obiecuję, że będzie szło szybciej. Bo już mam to rozplanowane i naprawdę teraz to już tnę to tak bardziej taśmowo i od razu skręcam. Tu będzie troszeczkę zabawy z tymi schodkami, które chcę zrobić, ale no i tutaj trzeba będzie jeszcze pokombinować, jak zrobić pomost. Czy teraz pomost. Dzień dobry. No to działam dalej zestawem. To drewno mam już na tej przyczepie, jest go już dużo mniej. Także mogę teraz spróbować przejechać przyczepą tam bliżej, żeby tak go nie nosić. Nie robiłem tego wcześniej, bo jak to były 2,5 tony, to prawie tyle co, czy nawet nie wiem, czy nie więcej niż mój samochód, a tam jest mocno w dół, więc nie chciałem ryzykować, że mnie ta przyczepa pociągnie po tej trawie i po tej glinie, i będę ją wyjmował ze stawu. A teraz jest już tutaj tego drewna dużo mniej, także przejadę, będę miał bliżej. No to działam. No to mam już zrobione te 4 warstwy i na górę pójdzie jeszcze jedna belka spinająca to wszystko, taka szersza belka. Szersza dlatego, że może będziemy chcieli na niej jakieś dekoracje zrobić, w sensie położyć kamienie, czy nie wiem co jeszcze. Dlatego ta belka powinna być szersza, bo z takiej 12 cm to mogłoby to spadać. No to teraz mi jeszcze został ten kawałek i tu mam trochę zabawy z tym, żeby rozplanować te schodki, żeby dało się wejść od tej strony do takiej płytkiej strefy do brodzika. Brodzik też zabudowałem z tej strony, bo pomyślałem, że to nie jest w sumie strefa do tego, żeby wchodzić do kąpieli, tylko żeby się tu pluskać. Może jakieś dziecko będzie chciało tu się popluskać pod nadzorem rodziców, to wtedy lepiej, żeby nie miał takiej możliwości, że bezpośrednio przejdzie od razu na tą strefę głęboką. A jak ktoś będzie chciał po takim pluskaniu przejść tam, to sobie bez problemu poradzi, bo łącznie ta bariera ma 50 cm, więc nie jest to żaden problem. No to działam z tymi schodami. Muszę je jakoś tak rozplanować, żeby to w miarę wizualnie wyglądało i też, żeby te schodki nie wyszły jakieś za wysokie. Nie pamiętam, ile jest standard. Chyba 18 cm to jest taki standardowa wysokość schodka. Zobaczymy, jak mi to tutaj wyjdzie.
No dobra, to mam ułożone już 4 warstwy. Teraz została już tylko ostatnia, 5, taka dość męcząca 5. warstwa, bo to znowu jest szersza belka. Ale jak widzicie, tu jest słońce i 30 stopni, więc standardowo robię sobie przerwę. A może nie do końca przerwę, bo stwierdziłem, że w tym czasie policzę, o ile powinienem dociążyć tą konstrukcję, żeby mi to nie pływało. Żeby przyspieszyć, przygotowałem taki pływak, który zaraz zanurzymy w wodzie. Ta belka po prawej jest lżejsza, ona jest chyba suchsza, bo ta po lewej jest cięższa. Zrobiłem na nich podziałkę. Ta dłuższa kreska oznacza połowę belki, 5 cm. No i zobaczymy, na ile to się zanurzy w wodzie. Bo dzięki temu będziemy mogli obliczyć ilość wypartej wody. A co za tym idzie? Również wagę potrzebną, żeby to zrównoważyć. Wchodzę do wody, zanurzam belkę. No i patrzymy. Ta cięższa, ta bardziej wilgotna, zanurzyła się aż 2 cm zostało tylko jest na powierzchni. Ta lżejsza 4 cm. No dobra, to jak mamy tą głębokość, na jaką zanurzyła się ta belka, to możemy to już policzyć, ile tego obciążenia potrzeba. Ponieważ ta belka, powiedzmy, to jest woda, ta belka nam się zanurzyła w jakichś 6-8 cm poniżej poziomu wody, a cała belka ma 10 cm, no to ja przyjmę tą dolną wartość, te 6 cm, czyli 60% zanurzenia. A ponieważ 1 m3 wody równa się 1 tona, a tu przyjęliśmy 6, czyli 60%, to znaczy, że moja sosna zanurzona w wodzie waży, że moja sosna waży 600 kg, czyli patrząc na różnicę, potrzebujemy 400 kg, żeby ten 1 m3 sosny 1 m3 sosny utrzymać pod wodą, a ponieważ ja wrzuciłem tam 2 m3, to potrzebuję 800 kg, żeby zrównoważyć. No to może zacznijmy od żwiru. Na dole tej konstrukcji jest taka szersza belka. Ta szersza belka wystaje 6 cm. Czyli to jest coś, na czym też będzie leżał żwir. I no, ten żwir będzie dosypany dotąd, bo tu będzie ta wyższa belka. Czyli na pewno będzie dotąd, czyli możemy policzyć też, jakie obciążenie nam da żwir na szerokości 6 cm, wysokości 30 cm. Tu mamy te belki, tak jak Wam właśnie przed chwilą pokazałem, czyli mamy 6 cm, 30 cm i 25 metrów bieżących. I tutaj powiedzmy, tu jest ta woda, a tutaj jest ten żwir, który obciąża. Więc policzmy tylko ten fragment. Załóżmy, że tylko to obciąża te belki. Choć przyznam się szczerze, wydaje mi się, że obciąża również ta część. W jakiś sposób te siły się rozkładają. Ale przyjmijmy, że to jest tylko ta część. 25 metrów razy 6 cm razy 30 cm to daje 0,45 m3. 1 m3 żwiru waży około 1,5 tony. Ale pamiętamy, że ten metr sześcienny żwiru wyprze metr sześcienny wody. 1 m3 wody waży tonę, czyli tak naprawdę ta siła, która nam będzie dociskała tą belkę, to zostaje 0,5 tony. 0,5 tony oczywiście przy metrze sześciennym. My mamy 0,45. To dla uproszczenia ja przyjmę, że to daje nam 200 kg, czyli żwir odejmuje nam 200 kg, czyli musimy jeszcze znaleźć 600 kg.
600 kg. Dobra, to było co do żwiru. 600 kg, no to zostają nam bloczki betonowe. Bloczki betonowe. 1 m3 bloczków betonowych waży 2 tony. Analogicznie do tego, co mówiłem z wodą, czyli 1 m3 bloczków wyprze 1 m3 wody, czyli tą tonę wody trzeba zdjąć. Czyli tak naprawdę dla naszych obliczeń mamy 1 tonę. 1 tonę, a potrzebujemy 600 kg, czyli powinniśmy wrzucić do wody i obciążyć nasze belki 0,6 m3 bloczków betonowych, bo to nam da 0,6 tony obciążenia, czyli dokładnie to, czego szukamy. 0,6 m3. Sprawdziłem na 1 m3, na 1 m3 te bloczki mam duże, wchodzą 32 bloczki, czyli 16 to jest pół tony i jeszcze około 18 bloczków trzeba zaczepić na tym naszym basenie, żeby on się nam ładnie zanurzył na tej konstrukcji naszej. Ta konstrukcja mniej więcej wygląda tak. To powiedzmy, że damy tu 3 i 3 bloczki na tych dłuższych bokach, po jednym na tych krótszych. Tu nie mogę dać, to tu dam przy tych schodkach po 2. Czyli mamy 4, 10, 12, 18, 19 bloczków. No i okej, 19 bloczków. To można by powiedzieć, że jest trochę wyliczony na styk, czyli teraz ten układ się równoważy, ale w pamięci trzeba mieć, że wydaje mi się jednak, nie chcę się tego sprawdzać, że część tego obciążenia żwiru tak czy inaczej będzie też dokładało się do tej wagi. A druga rzecz, ja przyjąłem w moich wyliczeniach 60% zanurzenia belki. To się przekłada na 600 kg, ale belka jest hygroskopijna, belka chłonie wilgoć, chłonie wodę, więc cięższa będzie z czasem cięższa, bo nasiąknie wodą i wtedy to pewnie będzie bliżej tych 80%, co przełoży się na 800 kg, czyli ja przyjąłem 600, a tak naprawdę to moje drewno będzie ważyło 800 kg. A jeśli będzie ważyło 800 kg, no to mam 200 więcej razy 2, to mam 400 więcej. Czyli tak naprawdę zakładałbym, że przy obciążeniu ekstra 19 bloczkami ja mam jeszcze w zanadrzu około pół tony ekstra takiego marginesu bezpieczeństwa. No to działam. Jak sobie policzyłem, nie mam wagi, ale policzyłem te 2 tony betonu na metr sześcienny, że tyle waży, to wyszło mi, że taki bloczek będzie waży około 70 kg. To tłumaczy, dlaczego one są. Mam zawsze problem, żeby je przemieszczać. No i tak pomyślałem, że teraz te 19 bloczków, jak mam tam zanieść do basenu i jeszcze je jakoś układać, no to biedny kręgosłup. Brat zasugerował, żebym spróbował je przeciąć. A mam taką tarczę do betonu. No zobaczymy, jak to pójdzie. Spróbuję nadciąć z jednej i z drugiej strony i potem stuknąć. Zobaczymy, czy to będzie pękało. No bo już 30 parę kilo to jest zdecydowanie inna bajka i to można ogarnąć. To działa.
Pękło. Dobra, nie jest źle. Można tak działać. No, inna bajka. Dobra, no i jakoś to idzie. No nie ma tragedii. Nie jest super, ale nie jest też źle. Na 3 bloczki przecięte, 1 się popsuł, a 2 poszły w miarę gładko. To teraz, zanim potnę wszystkie bloczki, to najpierw je umyję. Umyję te i przetestuję, jak się udaje montować tam na tej barierze drewnianej. Jeśli to zadziała, to wtedy będę już ciął następne. No to działam. No i tak teraz myślę, czy tylko tu przyczepić, albo wtedy mi tabelka dociśnie. A może nawet lepiej. Tak, chyba tak zrobię. Bo tu byłoby o tyle lepiej. Zobaczmy najpierw tak. Tak, bo tabelka będzie wystawała tak. Ona po prostu dociśnie mi to jeszcze ekstra. Tylko wtedy będzie mi szedł jeszcze jeden wkręt. Czy to potrzebne? Nie zaszkodzi. Słuchajcie, trzyma się solidnie. Dorzućmy na to 120 kg, bo tyle ważę. Elegancko. To idę ciąć bloczki, bo nie mam więcej.
No i kto się zna na gadach, na wężach? Bo moim zdaniem to nie jest padalec, bo jest za długi. Ma tak ze 30 od 40 centymetrów. Chyba ma też takie czarne kropki. Ciekawe, czemu on tak zastygł. Czyżby na coś polował? No dobra, wyjęty jest na brzegu. Uciekaj do lasu, kolego. Patrzę, że mi się bloczki nie zgadzają. A ja tutaj dałem 7. Ok, to jest ta najdłuższa belka. To bloczki z tej strony już w całości wykorzystałem. Te spod domu na razie muszą zostać, te pod domem. Następne bloczki mam jeszcze z tej strony. Tylko z uwagi na sytuację ze słońcem to tutaj wrócę, ale jutro rano. A tu jestem mniej więcej w połowie. Mam 4 strony zrobione i kawałek, także no powiedzmy, że w połowie. Uruchomiłem filtr z tego starego mojego basenu. Zasypałem go piaskiem
Podłączyłem pod niego taką zwykłą pompę. I nawet działa. Ta woda się sporo już oczyściła od wczoraj. Zależy mi na tym, żeby ją utrzymać we względnej czystości, po to, żebym mógł później tą wodą wypłukać sobie, wyczyścić żwir, który tu będę sypał. Myślę, że to będzie najsensowniejsze. Jak nasypię żwir, to wtedy zainstaluję trochę lepszą pompę może i będę go płukał. Woda będzie spływała sobie tutaj pod tymi balami, no bo to nie jest szczelne, z powrotem do tego basenu i w ten sposób powinienem się pozbyć choć części takich pyłków, jakiejś gliny, która w tym żwirze pewnie będzie. Dlatego niech to sobie działa, filtruje. Na powietrza przy okazji. A ja tak, ponieważ nie mam więcej bloczków, znaczy mam, tylko mam po złej stronie mocy słonecznej, to tu, gdzie już mam bloczki przykręcone, mogę spokojnie docinać tą ostatnią warstwę belek. Dzień dobry. Dobra, to póki tu słońce jeszcze nie weszło, to potnę teraz te bloczki. Potrzebuję jeszcze 10,5. Czyli w zasadzie to, co tu mam, plus 2 mam jeszcze z tamtej strony. Powinno mi wystarczyć. Tnę jak najszybciej. No to jeszcze trzeba to umyć. Dobra. Zrobione. Nawet więcej poszło tych bloczków. W sumie chyba poszło 21 bloczków, czyli jakieś 750 kg. A może i więcej, bo w sumie jak patrzyłem, to też różnie wagę betonu podają. Ja przyjąłem 2 tony, ale też i 2,6 tony. To co, zostało mi już tylko kilka belek na górę dorobić i tu zakończyć ze schodkami. No to mimo, że jest 32 stopnie, bo jest 32 stopnie o godzinie 11, to działam dalej, bo chciałem to dzisiaj już zakończyć, ten etap przynajmniej. Te bloczki jeszcze tylko dodam, może nie wyglądają najładniej z tymi taśmami, ale o, tu to może bardziej widać w tej części. One są już też częściowo schowane pod tą wyższą belką, a w całości będą przecież zasypane żwirem, a pomiędzy nimi pięknie będą rosły roślinki. Także bloczków nie będzie w żaden sposób widać. Dobra, działam z belkami. Taką ciężką belkę się pomylić o centymetr. Uwielbiam.
Dobra, to zostały już tylko schody. No i przyczepka już prawie pusta. Niestety prawie pusta, bo została mi już tylko jedna ta szeroka belka, która ma 5 metrów. A ja potrzebuję tu mieć dwie belki o długości ponad 4 metry, więc niestety jednej belki mi zabrakło. No nic, zamówię. Przy okazji i tak muszę zamówić jeszcze na ten taras, pomost. O ile go zrobię, bo tak teraz patrzę, czy to w ogóle ma sens, bo w sumie tu będzie bardzo fajne wejście do Brodzika i z niego można od razu sobie wchodzić tam do basenu. No zobaczymy, to zawsze można dorobić później. No. Szkoda, że mi się nie udało skończyć, bo te dwie belki to bym jeszcze dociął. A tak, no poczekam, po prostu tą jedną nie opłaca mi się w tej chwili docinać. Bo potem i tak tutaj będę musiał wcinać w stopnie, więc wolę mieć od razu dwie, bo sobie ładnie zaznaczę. No nic, no robota na jakieś jeszcze 1,5 godziny. Ale cóż, to co, z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.